Witajcie moi drodzy władcy w Call of Dragons. Dzisiaj pokrótce przedstawię wam, jak wygląda koniec sezonu i start sezonu. Zapraszam! Podzielimy sobie film gdzieś na dwie części. Pierwsza to przed sezonem, czyli końcówka sezonu, a drugi to jest po prostu start, czyli sezon pierwszy plus. Ja już oczywiście jestem w nowym sezonie, ale przydadzą wam się na pewno te porady na sam start. Chyba jeden z najważniejszych podpunktów, no to po prostu granie z naszym przymierzem. I tutaj bardziej bym się skupiał na zabijaniu behemotów, jak i nabijaniu punktów zasług. Dodatkowo szybki rozwój swojego miasta, całego, ze wszystkimi budynkami i plus jednostki. Jak zdobędziecie te 4 i dość dużo tych jednostek, czyli gdzieś tam standardowo po ponad 100 000, jak i więcej, do 150 nawet będziecie mogli dobić z przyspieszeniami, no to będzie ok. I dzięki temu nabijecie sobie punkty, a dokładnie kryształy Igdry. Co ty pierdolisz, człowieku? No i tutaj u góry macie takie krótkie podsumowanie, co tam dokładnie pisze, czyli od osiągnięć, jakie zdobyliście w danym sezonie, dostaniecie tyle konkretnie kryształów. Czyli będzie chodziło przede wszystkim o jakieś punkty zasług, zabijanie behemotów, budowa swojego miasta, wszystkich budynków oczywiście, jednostki jakiekolwiek i tak dalej, czyli taka całkowita aktywność, rozwój swoich przedmiotów, budowa postaci, zapewne ile tych postaci mieliście rozwiniętych, chociaż to troszeczkę mniej wpływa i jeśli na sam koniec sezonu nie macie rozwiniętych wszystkich, to nie musicie się jakoś specjalnie tam fiksować nad tym, by to po prostu zrobić, żeby wszystkie postacie miały 60 poziomy, bo to wychodzi czasem dosłownie tak przypadkowo, jak sobie expicie, dorzucacie jakąś postać, no to idzie tak jakby przed siebie, nie? Fajnie się nabija wtedy. Pod koniec sezonu warto farmić surowce i rozwijać cały czas miasto. Farmienie surowców, no jest to jednak naszym najważniejszym punktem w grze, taka monotonia, ale trzeba jednak cały czas to robić. Polecam wam tego nafarmić jak najwięcej, jeśli będziecie pod koniec sezonu, zapewne będziecie mieli dużo punktów 5., 6., żeby je wyfarmić, tak? Czyli te węzły, jak będziecie mieli taką szansę, po prostu je farmcie cały czas, nazbierajcie tego bardzo dużo, wrzućcie to sobie po prostu w jakiś budynek, czyli na upgrade budynku, czy tam dajmy na to na jakieś mury, cokolwiek podobnego, tak? To już zależy od was. Jeśli będziecie mieli też dużo tych surowców, pamiętajcie, że startujecie z barierą w nowym sezonie, także nie ma z tym problemu, nikt was nie obrabuje z samego początku. No i co najważniejsze, jeśli już będziecie rozwijali jakiekolwiek budynki, no to starajcie się jak najbardziej pnąć na ten ratusz, prawda? Żeby to jak najszybciej rozwijać, bo to jest nasz taki główny punkt. O tym zawsze przypominam. Forty mroczni, kochani. Pamiętajcie, żeby te forty zbijać pod koniec sezonu, bo to jest jednak bardzo ważne. Tam dostajecie też fajne nagrody, między innymi tokeny, klucze, surowce i tak dalej. Dostajecie też oczywiście strzały, czyli możecie gdzieś tam sobie ulepszyć oczywiście samą wieżę. Plus na przykład werbla swojego. Czyli pamiętajcie, żeby cały czas te forty zbijać, jak i tutaj oczywiście patrole mrocznych. Możecie sobie troszeczkę bardziej gdzieś tam pomijać mroczne kreatury, bo one nie będą aż tak fajnie wam działały gdzieś tam, no bo jednak dostajecie sam ten tajemniczy pył, a jeśli macie rozwinięte przedmioty, no to jednak nie musicie za bardzo rozwijać więcej tych przedmiotów, bo jakoś super dużo tych nagród nie dostaniecie. Podliczenie może wam sumuje troszeczkę więcej tych kryształów Y, ale nie polecałbym jakoś, żeby nad tym się fiksować, lepiej pozabijać sobie po prostu mroczne patrole i zdobywać sobie choćby tutaj strzały, na moje to lepszy punkt. Zbliżamy się już do końca. Chodzi tutaj jeszcze przede wszystkim o same tokeny, jak i tutaj gwiazdki, tak? Czyli o tokeny bohaterów i gwiazdki, czyli o te medale konkretnie. Jeśli będziecie mieli niebieskie same tutaj tokeny i medale, no to w zupełności wam powiem, że możecie je po prostu rozłożyć. Rozłożyć i zamienić sobie tutaj na przedmiot jakiś. Nie ma z tym problemu, aczkolwiek uważajcie na tokeny fioletowe. Czemu? Zaraz wyjaśnię. Tokeny fioletowe zostają. Zostawcie wszystkie epickie medale, zostawcie swoje tokeny, nic nie usuwajcie. Nawet te postacie, które są na maksa, też nic nie usuwajcie. Zostawcie to. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Wchodźcie sobie tutaj w bohaterów w nowym sezonie. No jak widzicie, nie ma tu już 4 gwiazdek, tylko legendarni bohaterowie mają 6 gwiazdek, a fioletowi mają 5 gwiazdek. No i generalnie jeśli jakimiś bohaterami będziecie grali, a zapewne będziemy i takich rozwijać, bo warto mieć dużo bohaterów, no bo wiadomo, już nie będę tłumaczył, o co chodzi bardziej z samą wytrzymałością, bo to zapewne pamiętacie z poprzednich filmów, ale tutaj dochodzi nam taka 5. gwiazdka, gdzie jak sobie tutaj klikniemy na podgląd, no to mamy na przykład odporność na atak, no i to w sumie jest w większości tutaj oczywiście bohaterów, gdzie możemy takie coś znaleźć. Jednak te 3% bardzo dużo robi, więc warto gdzieś to ulepszyć. Dodatkowo też wspomnę, że no moc bohaterów nam na pewno gdzieś tam podskoczy. Aczkolwiek też pamiętajcie, że gra cały czas jest rozwijana, więc nie wiadomo, czy czegoś nie zamieniam, albo czy na następny sezon znowu nie będziemy mieli na przykład jakiejś 6. gwiazdki choćby, tak?
przy fioletowych bohaterach, a przy złotych na przykład, nie wiem, będzie z 10 już nawet. Nie jestem w stanie tego wam zagwarantować, także w miarę możliwości, jeśli macie gdzieś tam taką szansę, rozwijajcie to po prostu. Ja na pewno się skupię gdzieś tam na Bakharze, na Waldyru, no i zapewne jakaś Elianna i Krek, coś w takim kierunku, pan do farmienia, ale to zobaczymy, to już względem mnie. Więcej o bohaterach wam opowiem jakoś w następnych odcinkach. Także pamiętajcie, by tokeny zostawiać. Niebieskie możecie wszystkie sprzedać, fioletowe zostawiacie razem z medalami. Odnośnie niebieskich bohaterów, no to nic się w sumie tutaj nie zmienia. No i teraz najważniejszy podpunkt. Mianowicie pojawia wam się taki event z Elianą. Opuszczona kukiełka, kojarzycie z pewnością. Zaraz wam przypomnę, akurat mamy ten event. Chodzi dokładnie o to. Kryzys Eliany. Jak zabijacie sobie mrocznych, może wam wypaść kukiełka. Z tej kukiełki możecie zrespić Elianę. Czyli dokładnie no ten patrol, który tutaj trzeba zabić. Dokładnie chodzi mi o to, zaraz wam pokażę. Na pewno też to kojarzycie. Niektórzy mogą tutaj troszeczkę nie kojarzyć tego, może grają z samego początku albo dopiero startują i zakładamy sobie na nią raid. Jak tą Elianę zabijemy, czyli tą armię mrocznej, no standardowo ja tak polecam, żeby te 30 000 jednostek, a 50 jak będziecie mieli, to zawsze będzie wyczyszczone, ja już sam prawie mam 50. Pamiętajcie, żeby te kukiełki Eliany zbierać sobie na koniec sezonu, bo jeśli wystartujecie z nowym sezonem, z tymi kukiełkami, a ich bardzo dużo miałem, no to szybciej będziecie mogli wyekspić postać. Dostajecie dodatkowe jakieś tutaj przedmioty, które wam się bardzo przydadzą na start gry, czyli w następnym sezonie, sezon +1 i w tym kierunku polecam wam to zostawić. Później, no wiadomo, teraz może jeszcze nikt nie dołączył, ale uwierzcie mi, że jak czasem robią taką zbiórkę gdzieś tam po 16, po 17, to jest taki ruch na tą Elianę, że dosłownie leci po 7-8 rajdów i wszyscy to zbijamy. Dosłownie. Także no warto to sobie gdzieś tam zostawić pod koniec sezonu i dopiero będziecie mogli pozbierać książki, dodatkowo szybko wyekspić postacie. Dla przykładu mam już tutaj 10, 20, a jeszcze się dobrze nie skupiłem na rozwijaniu, bo jeszcze dodatkowo rozwijałem tutaj moją kawalerię. Ponadto od razu też wspomnę używanie jakichkolwiek przedmiotów na przyspieszenie naszego farmienia, zbierania surowców. Dodatkowo produkcja surowców w naszym mieście, jeśli macie taką możliwość odbierania tych surowców przed sezonem, bo na przykład, nie wiem, jesteście troszeczkę bardziej aktywni, niektórzy byli troszeczkę bardziej awka, teraz wrócili bardziej do gry, więc to już zależy od was, no to warto to wykorzystać, nie? No bo będziecie cały czas sobie nabijali tych surowców. Tak, 25% to jest jednak dużo, dodatkowo macie jeszcze tutaj przy postaciach, jeśli wbijecie sobie jakąś postać na maksa, no to tutaj na samej górze przy talentach macie coś takiego, że możecie dostać, gdy twój legion zbierał przez 1 godzinę i wykona zadanie, produkcja zasobów w twoim mieście wzrasta o 50%, dodatkowo 75%, czyli już prawie macie 100% w sumie, nie? No to chyba warto jednak. Także no skupiajcie się gdzieś na tym. Oczywiście tutaj też sobie możecie wykorzystać tą umiejętność. No ja jak wszystkie postacie puszczam, to się tak nie sumuje, że tak szybko mi lecą surowce, bo to z jednej się tutaj liczy, ale gdzieś tam warto na pewno jednego takiego perka sobie wrzucić, no bo standardowo jak puszczamy na jakiś węzeł, żeby zebrać surowce, no to ta godzinka raczej minie, nie? Nie ma co z tym ukrywać. Do 2 godzinek to jest tak standardowo przy rozbitej tutaj postaci w talentach. Tutaj, moi drodzy, przygotowałem dla was jeszcze takie krótkie podsumowanie odnośnie tego, co się resetuje na koniec sezonu, skoro tematyka filmu też się tego tyczy. Wszystko będziecie mieli też na końcu w liście, także nie musicie sobie screenować czy zapisywać oddzielnych podpunktów, wszystko zostanie podane na końcu. Dobra, no to zacznijmy sobie oczywiście od bohaterów. Bohaterowie tutaj się oczywiście resetują do 1. poziomu, z tym, że ich gwiazdki tutaj zostają. To, co nabijecie sobie w tych gwiazdkach razem nawet z tym procentem, to wszystko tutaj oczywiście zostaje, umiejętności wszystkie zostają, z tym, że bohaterowie będą mieli pierwsze poziomy, jak będziecie z nimi zaczynali, no to wiadomo, że musicie nabić na przykład 10. poziom, żeby ta gwiazdka się odblokowała już sama z siebie i odblokowała wam następną umiejętność i tak dalej, tak? Także tak to wygląda. Wszystkie talenty są oczywiście zresetowane do zera, tak? Także wszystkie talenty, nabijając wszystkie poziomy, musicie sobie po kolei nabijać. Dodatkowo chwilkę wcześniej oczywiście wspominam o tych nowych gwiazdkach, które tutaj się pokazują, tak? Tak samo jak i u fioletowych, u niebieskich tego nie ma. Dodatkowo, co najważniejsze, odnośnie bohaterów, resetują się też oczywiście książki z doświadczeniem, także nie będziecie mieli tych książek na sam początek 1. sezonu plus, żeby to od razu nabić. Także no po prostu wykorzystajcie to wcześniej, może dostaniecie też troszeczkę więcej punktów, które będziecie mogli wykorzystać na nagrody na początku nowego sezonu. Skoro już byliśmy przy bohaterach, przejdźmy od razu sobie też do artefaktów. Wszystkie artefakty resetują się do 1. poziomu, ale z tym, że wasze karty zostają. Tajemniczy pył też wam się resetuje. Pamiętajcie o tym, ten pył zniknie, także po prostu możecie go wcześniej dodać, czy cokolwiek innego z nim zrobić, to już zależy od was. No powiem wam
uważam osobiście, że na pewno warto rozwinąć to szybciej, tak jak w przypadku bohaterów, bo jeśli rozwiniecie sobie na przykład na 40 poziom z 4 gwiazdkami, no to wiadomo, że później jak tylko będziecie zbierać ten tajemniczy pył, no to po prostu będziecie odblokowywać następne gwiazdki bez niczego, tak? Nie będziecie musieli nic dodawać, żadnych kart itp. W tym przypadku. Także mi się wydaje, że bardzo ważne gdzieś to tam rozwijać, warto z tego skorzystać. A skoro już jesteśmy oczywiście w zakładce nasze przedmioty, no to przejdźmy sobie oczywiście do zakładki inne i w tym przypadku wszystkie wasze eliksiry, które wykorzystujecie w szpitalach do leczenia waszych jednostek, także znikają. Musicie o tym pamiętać. I tutaj w tym przypadku, tak jak wspominałem, książki wcześniej i boostery PDW, tak? Czyli same te boostery też oczywiście znikną, nie będziecie ich mieli. Wszystkie jakiekolwiek tokeny od postaci, czy też właśnie na przykład medale, one zostają dla was, także bezpośrednio możecie tylko się zabawić z niebieskimi medalami, czy na przykład tokenami, żeby je sprzedać. To już zależy przede wszystkim od was, możecie je też sobie zostawić, być może dodadzą na przykład w drugim sezonie jakieś nowe gwiazdki do niebieskich bohaterów, ale nic o tym na razie nie wiadomo. Przechodząc oczywiście dalej, niedaleko dosłownie, mamy tutaj jeszcze naszą tablicę. W tej tablicy wszystko zostanie zresetowane, moi drodzy, z tym, że punkty prestiżu także, tak? Także punkty prestiżu nabijamy sobie na przykład poprzez odblokowywanie smoczego szlaku i tutaj idąc dalej tą ścieżką, smoczy szlak także zostanie zresetowany, tak, do pierwszego poziomu, ale te poziomy, one będą troszeczkę silniejsze. Tutaj będziecie mieli takie inne postacie, zaraz wam pokażę. Przykładowo, wchodzę sobie w wyzwanie i tutaj mogę sobie kliknąć w postacie i mamy tutaj na przykład złote jednostki, czyli tier 5 i tutaj bezpośrednio już te jednostki są o wiele silniejsze, dodatkowo jak widzicie pokazuje się też Hosk, znajdziemy też oczywiście Bakashiego i tutaj no już to jest troszeczkę taka silniejsza bitwa, możemy sobie wtedy wrzucić po 200 na przykład naszych fioletowych, jakoś to się da ugrać, ale nie ma co ukrywać, bez odpowiednich ulepszeń, bez odpowiedniej technologii wojskowej, jak i dodatkowo tutaj na przykład T5, no to może być końcówka trudna do zrobienia, tak? I ja tutaj bezpośrednio polecam oczywiście w naszym sklepie nasze smocze szkło wykorzystać na jakieś przedmioty, jeśli macie tego troszeczkę za dużo. Ja też tutaj polecam gdzieś kupować po prostu te złote gwiazdki, to jest takie najlepsze, chyba że planujecie sobie jakiegoś bohatera fioletowego dobić na najwyższy poziom lub tutaj po prostu naszą Indies. To już zależy od was. Tutaj macie resetowanie do 10 razy. I jak już jesteśmy oczywiście przy punktach, no to warto sobie wejść w naszą zakładkę przymierza, tak? Czyli sojuszu, jak to zawsze lubię mówić. I tutaj sobie wchodzimy w nasz sklep. I tutaj mamy oczywiście nasze punkty członkowskie, tak? Te punkty członkowskie ja sobie często zbieram, na coś innego się przydają, tak? To już zależy od sytuacji, to są takie moje punkty alternatywne, które zostawiam na czarną godzinę, jak na przykład, nie wiem, coś potrzebuję szybko ulepszyć, dodać sobie jakieś na przykład tutaj drewno, cokolwiek podobnego, mimo że to jest takie mało opłacalne za 50 000, aczkolwiek no zawsze na tą czarną godzinę się przyda. Jak tu już jesteśmy właśnie przy tych punktach członkowskich, to po prostu je sobie wydajcie na jakiekolwiek tutaj przedmioty, które wam się przydadzą na początek pierwszego sezonu, bo te punkty też zostaną zresetowane. No i od razu przechodzimy sobie do zasług. Wszystkie zasługi zostają wasze zresetowane, tak? A skoro zostają zresetowane, no to musicie też pamiętać o tym, że nasze punkty zasług, które możemy sobie wydawać tutaj w naszym sklepie, w drugiej zakładce, w przymierzu, no to też znikną. Także polecam sobie kupić tutaj jakieś, nie wiem, czy na przykład drewno, cokolwiek podobnego, co wam jest potrzebne. Możecie też sobie kupić tutaj przyspieszenia, czy cokolwiek innego, to już zależy od was, czy na przykład właśnie te złote gwiazdki. Tylko nie kupujcie eliksirów, moi drodzy. Takich najważniejszych rzeczy, które zostają zresetowane, to wszystko. Teraz przejdźmy sobie gdzieś tam do takich przedmiotów, które mogą was zaciekawić, które po prostu zostają, tak? Czyli co najważniejsze, nasze jakiekolwiek tutaj klucze, tokeny, medale, to wszystko tutaj zostaje. Nasze przedmioty do przenoszenia terytorialnego, czy na przykład jakieś książki przemian. I na przykład tak jak tutaj traktaty i strzały strażnika, to wszystko zostaje, tak? Tak samo opuszczone kukiełki, słodka rosa, czy zmień frakcję, to zostaje u was, tak? Ponadto w zakładce wzmocnień mamy tutaj oczywiście tarcze miasta i te inne przedmioty, to wszystko tutaj także zostaje, nic nie zostanie usunięte, także nie musicie się o to martwić. I tutaj sobie możemy przejść do następnej zakładki przyspieszenia, no tutaj chyba już nie muszę nic mówić, wszystko zostaje. Tutaj nasze zasoby, to także wszystko zostaje, razem z punktami, które dodajecie do punktów VIP. Tutaj oczywiście te karty zostają, tajemny pył znika, a same artefakty zostają zresetowane. Dodatkowo poziomy wszystkich naszych budynków w mieście zostają, wasze wszystkie badania, które rozwinęliście przez pierwszy sezon, zostają, także możecie je sobie rozwijać dalej w pierwszym sezonie plus do maksa.
Zapewne to i tak później zostanie też bardziej rozwinięte. Niektórzy mają to już na full, którzy wydają troszeczkę kasy. U mnie to wygląda tak mniej więcej, gdzie tutaj już dobijam się powolutku do T5. Z jaką ilością mocy zaczniemy następny sezon? No wiecie, moi drodzy, to już zależy przede wszystkim od bohaterów, jakich mieliście rozwiniętych, na ile umiejętności, ile gwiazdek było dodanych, jak talenty były porozkładane, w jakiej ilości, czy to było na maksa, czyli poziom 60 bohatera i do maksa rozłożone talenty, czy też nie, i ile tych bohaterów oczywiście rozwinęliście przede wszystkim. Od tego zostanie obniżona wasza przede wszystkim moc, no i dodatkowo wasze tutaj przedmioty, tak? Czyli chodzi o te przedmioty, które wyposażacie bohaterów. To też zostanie tutaj gdzieś zresetowane. Żeby sobie podbić moc, to wiadomo, że jak rozbijacie wszystkie przedmioty i dodacie do każdego bohatera, nawet jak kogoś nie używacie, no to moc wam rośnie, ale w tym przypadku, no jeśli mamy poziom pierwszy, no to niewiele daje, tak? I tutaj wam przedstawiam jeszcze taką listę, co się resetuje, a co zostaje do pierwszego sezonu plus. Także możecie sobie tutaj screenować, albo też na przykład zapisać, śmiało. Zapewne ze swoim przymierzem umówicie się, na jaki obszar macie dołączyć i zgadajcie się, żeby to było pewne i tam dołączcie. Tam będziecie mogli zebrać oczywiście swoją grupę, stworzyć następne mniejsze takie podprzymierza, tak, bo my na razie mamy takie mniejsze przymierze. Nasze przymierze miało w pełni 200 członków, na razie mamy 70, wczoraj to jeszcze było nawet 50 po prostu, czy 40, więc w tym kierunku polecam wam po prostu umówić się ze swoim przymierzem, w którym gracie lub z którym po prostu jesteście, żeby dołączyć na jakiś konkretny obszar, no i tam podzielicie się na mniejsze przymierza, żeby na razie się rozbić, no bo nie dołączycie wszyscy do jednego, prawda? Więc po prostu się rozbijecie, a później się zbierzecie jakoś w grupę, warto rozwijać oba, będziecie mieli tutaj benefity z tego, jakie przymierze zajdzie dalej, no to pewnie to zostanie wybrane na takie główne i tym przymierzem ze swojego poprzedniego serwera będziecie grali, bo te światy wam się złączą, więc też będziecie widzieli, że zostaliście połączeni z innymi światami, tak? Czyli konkretnie tutaj serwerami, a mówię precyzyjnej tutaj o tym. Czyli tutaj będziecie widzieli na przykład 4, my jesteśmy 28, mamy tutaj 27, 29 i 30. No i przechodzimy do drugiej części, czyli start sezonu pierwszego plus. Moi drodzy, tutaj jakoś dużo nie będzie też do gadania. Konkretnie, no co, wchodzicie sobie tutaj w zakładkę, odbieracie sobie swoje przedmioty. Tutaj to, co będziecie mieli zdobyte konkretnie, czy to będzie wytrwałe, czy zdobywca, czy namaszczony, wybieracie sobie jakiś podpunkt, tylko jeden, pamiętajcie, tylko jeden. Ja wybrałem sobie po prostu tokeny. Może i dobrym wyborem byłyby też klucze, albo tutaj odnośnie artefaktów, czy też przyspieszenia 15-godzinne. Ale jakoś tak chyba wolałem po prostu wybrać te tokeny. Chciałem akurat też tam postać podbić wyżej. Także myślę, że te 15-godzinne przyspieszenie też jest warte. Bardzo. No tego to raczej nie polecam. Po prostu no to też tak średnio, aczkolwiek no dobra kwestia. Prędzej zalecam wybrać gdzieś pomiędzy 15-godzinnym kluczami albo po prostu tokeny. No to już zależy od was, tak? Tutaj dodatkowo macie następną zakładkę. Tutaj wydajecie sobie już do reszty to, co chcecie kupić. No to głównie to na pewno kupicie. A reszta no zależy już od was, co wam będzie potrzebne. Ja na sam start wziąłem też to, żeby szybciej rozwijać. Już wam pokazuję. Polityki, czyli tutaj tablica ogłoszeń i chodzi mi tutaj o to, że ja chcę jak najszybciej, o właśnie, i pyk. Chodzi mi tutaj, żeby jak najszybciej nabijać tą ekspansję wojskową, bo mój legion będzie silniejszy, a to dla mnie bardzo ważne. No i cały czas zaraz będę pykał do przodu, żeby tutaj do następnej ekspansji wojskowej i do następnej ekspansji wojskowej. Też wam to tłumaczyłem w poprzednich filmach, o co z tym dokładnie chodzi, także zapraszam do poprzednich filmów, jeśli ktoś nie rozumie, czemu też w to szybko trzeba dobyć. Może i gdzieś zagospodaruję też jakiekolwiek klejnoty na to. Na razie cieszy mnie bardzo wynik u góry, po prawej stronie, 50 000, jest to dla mnie bardzo zadowalające. Bo jak zauważycie, cały czas ten prestiż, on będzie pobierany w większej ilości, także takie 50 000 na sam początek dla mnie robi wrażenie. Ulepszenie jakichkolwiek budynków, rozwój miasta, swoje jednostki, żeby odświeżać. Teraz jest już o wiele lepiej, nie tak jak w ostatnich filmach, jak się widzieliśmy, czyli w tych początkowych, gdzie dosłownie te jednostki trzeba było klikać jedne co 3 godziny, drugie co 7, drugie co 12, a czwarta nam się pyka co 5 minut dosłownie, można tak powiedzieć, bo nim nie poszliśmy do kuchni, już jednostka była zrobiona i zawsze przypaliliśmy czas. Teraz wrzucam sobie dosłownie na około 20 godzin, wszystko mi się tu robi, mogę sobie przyspieszyć, jak będę chciał, bo trochę przyspieszaczy mam i jest z jednostkami spokój, na razie się robią, wszystkie sobie upgrade'owałem do góry przed końcem sezonu, także wam też to na pewno gdzieś tam polecam. Dołączenie do Armii Mrocznej Eliany, czyli do tych kukiełek, co wam tłumaczyłem, jak najbardziej dołączacie sobie, żeby to zbijać. Dodatkowo jeśli jest ten event na samym początku sezonu, wiecie co, tutaj bym troszeczkę spekulował, możecie to robić, ale starajcie się może przeznaczyć faktycznie gdzieś te swoje PDW na zabijanie tych mrocznych, po prostu zdobycie jeszcze większej ilości tych kukiełek.
To jest w sumie dobry punkt. Polecam wam to zrobić. Aczkolwiek, no jeśli wam też zależy na szybkim rozwoju od razu swojego legionu, macie jakąś niekorzystną sytuację albo niestabilną tutaj u siebie w środku, w tej krainie, w której jesteście, czyli obszarze, no to być może po prostu róbcie te kukiełki, będziecie mieli silniejszy legion. No już mam dostatecznie silny, ale zapewne jeszcze będę ładował. Tu mi się książki i tak cały czas zbierają. Druga ważna kwestia, rozbijanie tych ekspansji, tak? Musicie pamiętać o tym, czyli polityki. Tutaj jak to rozbijecie jak najszybciej, wasz legion będzie mocniejszy. To tyle ode mnie po prostu. Skąd bracie prestiż? No to zapewne kojarzycie. Jeśli cały sezon wam tutaj zleciał, przeżyliście go, no to tutaj wchodzicie sobie po prostu w smoczy szlak. No i najzwyczajniej w świecie nabijacie sobie punkty. Po prostu. Wchodzicie, zbijacie, no i tyle. Idzie to raz, dwa. Uprzedzę was też, że z samego początku może nie widać za dużej różnicy, bo macie legiony T3, T4, ale później zauważycie różnicę, są też inne postacie, pojawia się Bakashi, także no to nie jest też takie łatwe, jest ten poziom postawiony wyższy, aczkolwiek jeśli będziecie szybko rozwijali swoje legiony, nie sądzę, by wyrobienie tego eventu początkowego, który macie tutaj narzucony, stanowiło wam jakikolwiek problem. Bo tutaj jak kojarzycie, mamy też taki event, żeby dobyć ten smoczy szlak na 55 poziom. Przez 11 dni to jest kupa czasu, już jestem na 25. Tutaj macie 2000 klejnotów, 24 godziny przyspieszenia, 5000 legiony rezerwowe, czyli też taki nowy podpunkt, który się pojawił, ale chyba był gdzieś na starcie pierwszego sezonu, jak ja grałem, ale to usunęli. To jest bardzo fajne. 5000 zagospodarowanych jednostek. Będzie chodziło o to, że w szkolenie jak wrzucimy, to nie będziemy robili na przykład 1500 czy 1400, tylko zrobimy tutaj już wtedy 6500 albo 6400. Wiadomo, że czas się wydłuży oczywiście, ale jest to na pewno lepsze, no bo taki duży boost dostaniecie tych jednostek, nie? No i tutaj jakieś surowce, skrzynia. Jakie eventy mamy jeszcze na samym początku pierwszego sezonu? No w sumie nic takiego konkretnego, tutaj mamy jakieś członkostwo, czyli flagi i tak dalej, tak, żeby to ogarnąć, no to razem ze swoim przymierzem będziecie robić. Macie tutaj jeszcze fajne benefity do samej budowli, no i tutaj do odzyskiwania darowizn na przymierze, tak, żeby dodawać jak najszybciej te darowizny. I w sumie tak to nic więcej nie ma, macie jeszcze tylko fortuny, można sobie kilka razy zakręcić, jeśli ktoś potrzebuje. Mroczne klucze nie resetują wam się po pierwszym sezonie, na ten sezon pierwszy plus, także na spokojnie możecie je sobie zbierać do 5 i po prostu je odbierać, nie ma z tym problemu, tylko pamiętajcie, żeby to odbierać cały czas. No to farmienie, musicie farmić nadal, oczywiście nic się nie zmienia. Dodatkowo pomagajcie oczywiście swojemu tutaj przymierzu budować cały czas jakieś budynki, cokolwiek innego. No u mnie na razie cisza, pewnie zbieramy surowce na naszych obszarach, żeby więcej tego dozbierać. Dodatkowo też wspominam o samych technologiach, żeby tutaj napieprzać ich jak najwięcej, za to dostajecie oczywiście te punkty, które będziecie mogli wymieniać. Samo nabijanie tych swoich postaci, czyli tutaj zbijanie właśnie mrocznych patrolów. No i wiadomo, że rozwijanie znowu przedmiotów, tak, no bo te przedmioty wszystkie są na punkcie zerowym, także pamiętajcie, by je tutaj nabijać. Mi kilka dosłownie takich fajnych przedmiotów wypadło pod koniec sezonu, także nie polecam wam też za bardzo gdzieś zmarnować tych kluczy, tak, bo uwierzcie mi, że chyba z 3 przedmioty mi wyleciały pod koniec sezonu legendarne, czyli te złote. Także polecam wam na pewno gdzieś tam naparzać te skrzynki. Dodatkowo w posterunku zwiadowczym pojawią wam się kolejne podpunkty do przeszukania po prostu mapy, tak? W zakładce inny, tu sobie poodkrywajcie to wszystko, zdobędziecie kilka ciekawych jakichś tutaj przedmiotów, czy też właśnie jednostek w tym przypadku, także odbierajcie to sobie na bieżąco, później to zaupgrade'ujecie do T4, a następnie do T5 i tak dalej, także to sobie przeeksplorujcie w wolnym czasie, jakieś przyspieszenia tutaj, zapewne będą inne jakieś przedmioty typu na przykład zwiększenie produkcji w mieście i tak dalej, i tak dalej. Odpieranie skrzynek, ekspienie postaci, robienie eventów, zabijanie mrocznych, robienie kukiełek i tak dalej, zabijanie behemotów, budowanie swojego przymierza. To są takie początkowe podpunkty, które będą nam potrzebne na pewno gdzieś na starcie pierwszego sezonu. Na razie jest duża aktywność, uwierzcie mi, zbijamy dużo samych tutaj aktywności w postaci mrocznych, czy też właśnie kukiełek, tej Eliany. Także no wiecie, jest co robić na pewno, a jeszcze ciekawie będzie, jak otworzą dosłownie przejście, będziemy mogli się przenieść. Uwierzcie mi, że tutaj na pewno się będzie działo, bo tu są po prostu połączone już inne serwery, także no dym będzie przysłowiowy, nie ma co ukrywać, jak nas przeniosą jeszcze bliżej, no to będzie jeszcze grubiej, być może tak albo się wszyscy połączymy i nas dopiero złączą w coś konkretnego, albo walki będą dosłownie do samego końca. A jak znam swoje przymierze, no to raczej nie odpuszczą. W nowym sezonie, czyli sezon pierwszy plus, znajdziemy też oczywiście taki punkt jak oczyszczanie wiosek. Jest to bardzo świetny pomysł, pod tym względem, że możemy sobie nabijać dodatkowe bonusy tutaj, pośród tego i na przykład te bonusy sobie sumować, czyli na przykład produkcja eliksirów, maksimum eliksirów i na przykład exp, PD
bohatera, tak? Z samego początku na pewno ten perk będzie tutaj bardzo dobry, jak i tutaj na przykład jakieś produkcje eliksirów z maksymalną ilością eliksirów. Tutaj raczej tych dwóch perków bym prędzej gdzieś tutaj unikał. Nie będą one aż takie kluczowe, aczkolwiek no jeśli chcecie sobie domaksować na przykład do wszystkich wiosek, żeby mieć zapełnione, bo nie macie na przykład gdzie tam się dostać, no to jak najbardziej polecam. Ja tylko robię te wioski, które są w naszym przymierzu, ale można też wychodzić do innego przymierza i robić takie wioski, tak? Czyli do jakiegoś przymierza zjednoczonego, no bo tutaj jak najbardziej w nowym sezonie plus, też już oczywiście po aktualizacji pojawiły się Unie, gdzie możemy sobie zawrzeć z innym przymierzem jakiś sojusz tutaj i wtedy bezpośrednio nie możemy go atakować na przykład. To jest o tyle świetne i to mi się bardzo podoba. Temat wiosek jeszcze tak wygląda, że możecie sobie wejść oczywiście w zakładkę przymierza i tutaj w terytorium schodźcie sobie troszeczkę na dół, macie wioski i tutaj bezpośrednio nasze wioski z połączonym obszarem, bo tylko te z połączonym naszym obszarem możemy odblokowywać, tak? No to sobie możecie tutaj zobaczyć jakie są. Tutaj macie oznaczenie nasze wioski, jakie są tutaj dostępne i co możemy jeszcze tutaj zebrać. Jeśli chcecie sobie taką wioskę zaatakować i odblokować, no to klikacie najprościej tutaj w link, przechodzicie do tej wioski, bezpośrednio możecie kliknąć najazd. Tutaj macie oczywiście te 40 punktów wytrzymałości, kontynuować i tutaj macie poziom mrocznych, 11. Tutaj nie do końca jest to poziom 11, tylko po prostu zazwyczaj jest to najmocniejszy poziom mrocznych z naszej mapy aktualny, plus tak bym dodał z 2 poziomy wyżej jeszcze, bo mają lepszą obronę i troszeczkę lepszy atak, także polecam po prostu wysyłać 2-3 legiony nawet, albo jeden jakiś silny, to wszystko zależy przede wszystkim od naszej technologii i od ulepszeń. Jak taką wioskę już sobie odblokujecie, no to pokażę wam się oczywiście tutaj w jednej z wiosek i możecie ją sobie też zawsze porzucić, jeśli będziecie chcieli i odblokować jakąś nową. To już przede wszystkim zależy od was, jakie te wioski potrzebujecie. Dodatkowo też wspomnę o pozostałych cechach sezonu, na które warto zwrócić uwagę, a wy też pamiętajcie, że same te cechy sezonów i czym się różnią, możecie sobie sprawdzić w złotokamieniu i na przykład podług sezonu i cechy sezonu. I tutaj sobie zjeżdżacie, macie cały opis, opisane wszystko, jak to wygląda, a to co tutaj jeszcze wam chciałem przedstawić, no to na pewno PD od graczy, jak będziemy się atakować na przykład z innymi graczami, to dostajemy PD, tak, to pojawi się na pewno w najbliższym czasie i tutaj dodatkowo dochodzi zwiększona maksymalność odnośnie gwiazdek, to już wam mówiłem troszeczkę wcześniej, punkty zasobów, no u mnie taki minimalny punkt zasobów, no to jest 5., 6. poziom, 7., 8. to już prawie takie w standardzie, ale jeszcze troszeczkę do tego musimy poczekać, pewnie gdzieś do smoka albo troszeczkę bliżej i tutaj dodatkowo no ten region się, można powiedzieć, troszeczkę skurczył. No i plus te wioski dochodzą. I dodam jeszcze od siebie, że w tym sezonie jest akurat bardzo ciekawie, jest bardzo dużo walk. To tyle ode mnie. Ja dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Dodatkowo subskrypcja, łapkę możecie wrzucić. To dla zasięgu fajnego, bo niektóre osoby bardzo późno docierają na filmiki. Trzymajcie się twardo, władcy i władczynie swoich miast. Lecimy do boju. Siemanko, cześć!